kartonie znajduje się ponad 30 modeli Hot Wheels, których obecna wartość rynkowa to około 2500 zł. Są to modele, które kupiłem lub wymieniłem podczas ostatnich targów modeli samochodowych w Łodzi oraz dwóch poprzednich giełd modeli samochodowych w Sopocie. Oczywiście wszystkie te modele dzisiaj wam pokażę, a część z nich nawet sobie otworzymy i naprawdę będzie co oglądać. Bo znajdują się tutaj Hot Wheelsy Mainline, a wśród nich znajdziemy nowsze mainy, jak i starsze, TH, no i to co wszyscy uwielbiają, czyli Super Treasure Hunty. Oprócz tego w boksie znajduje się też sporo modeli Hot Wheels Premium, no i nie zabraknie też ID i RLC. Nie ma co tu dużo gadać. Lecimy z modelami. W dużym kartonie znajduje się jeszcze mniejszy karton i od niego sobie zaczniemy. Znajduje się tutaj kilka naprawdę fajnych mainów oraz saszetka z Mystery Models i od niej sobie zaczniemy. Saszetka jest fabrycznie zamknięta, ja jej jeszcze nie otwierałem, więc zróbmy to razem. Oczywiście ja wiem jaki model jest w środku, ale najpierw zerknijmy co tak naprawdę dostępne jest do dropnięcia w tej serii. A jest tutaj kilka naprawdę świetnych aut, między innymi Porsche 911 generacji 993 GT2, oprócz tego śliczne naprawdę BMW E30, bardzo fajny Datsunik 510, no i oprócz tego reszta to raczej fantazy kary. No i z tych fantazy to w sumie jestem ciekaw jak wygląda ten bolid F1 Racer, bo tutaj na obrazku wygląda całkiem przyjemnie. Oprócz tego w takiej saszetce zawsze jeszcze znajdziemy naklejkę z logiem Hot Wheels. No i jeszcze taki szybki protip, jak dropnąć auto, które chcecie z danego Mystery Models. Pod każdą furką mamy numerek, czyli tutaj przykładowo 1, 2 i 3. Bierzecie sobie saszetkę i tutaj z tyłu wystarczy ją odgiąć. I tej nawet nie trzeba było odginać. Tutaj z tyłu mamy po prostu numerek 01, czyli tak jak jest tutaj na grafice, w środku powinno być Porsche. I tak, w środku mamy Porsche. W modelu mamy plastikowy spód, ale to nie szkodzi, bo Porsche i tak wygląda naprawdę nieźle. No i jeszcze szybka ciekawostka taka a propos tego modelu, bo w dniu, w którym to nagrywam, odbył się Mattel Creations Revealed i pokazany został m.in. najnowszy model z serii Elite 64. A jest nim praktycznie to samo Porsche, czyli Porsche 911 generacji 993 GT2, ale Elitka jest dodatkowo w wersji Evo. No jak możecie zobaczyć, ja u siebie na Instagrama od razu dodałem info, więc jeśli chcecie być na bieżąco, to serdecznie zapraszam do obserwowania mnie również na Instagramie. A wracając do tego Mystery Models, to muszę przyznać, że jest on po prostu świetny. Zobaczcie, mamy malowanie na masce. Oprócz tego mamy lampy, ale lampy w tym modelu są świetnie przekminione, bo nie jest to malowanie, tylko są one plastikowe. I dzięki temu, że są plastikowe, no to mamy tutaj tak dużo malowania. Bob Mattel po prostu mógł oszczędzić koszta. Malowanie mamy również na dachu, świetne malowanie jest na boku. Kółeczka jak na mainika, fajne z rancikiem. Jedyne co, brakuje tutaj malowania jakiegokolwiek na tyle, nie mamy tutaj ani świateł, ani rejestracji, więc to oczywiście na minus, ale prosiaczek mimo to wygląda naprawdę dobrze. Kolejne mainliny, które wpadają do mojej kolekcji to m.in. Audi Avant RS2. Jest to po prostu recolor, więc nie ma co tutaj dużo gadać. Malowany mamy tył, malowany mamy przód, plastikowy spód jak na maina przystało. Oczywiście nie każdego maina, często fantazy kary mają metalowe, ale licencja jednak zazwyczaj ma spód plastikowy. Na plus tego modelu na pewno są lusterka. Kolejny model to model, za którym wszyscy biegają po sklepach, czyli model F1 teamu Red Bull. Bolid wykonany poprawnie, robiliśmy już recenzję tak naprawdę tych bolidów i na minus jest to, że każdy po prostu wygląda tak samo, ale wiemy, że modele Hot Wheels Premium, które wyjdą właśnie z Formuły 1 będą miały indywidualną aerodynamikę, więc na pewno każdy fan Formuły 1 będzie bardziej się czaił na te modele Premium niż na zwykłe mainiki, ale jeśli komuś nie zależy tak mocno na detalach, tylko po prostu chce mieć bolid swojego ulubionego teamu, no to taki mainline sprawdzi się idealnie. Shelby Cobra Daytona Coupe w malowaniu Golfa, ale nie tym takim klasycznym malowaniu, takim jasno-niebieskim, tylko mamy tutaj po prostu ciemno-niebieski. No i jest to kolejny zwykły recolor. Czerwony, taki krwisto-czerwony, może wręcz bordowy, nie wiem, nie znam się na kolorach, ale tak, czerwony McLaren P1 i to również jest recolor. Póki co z tych P1 to chyba najbardziej podobał mi się ten perłowy niebieski. Właśnie ten McLarenik to jest póki co chyba mój faworyt, jeśli chodzi o kolorystyki P1. Żółta Mazda MX-5 Miata z 91 roku. Bardzo fajnie wygląda w tym malowaniu, dużo tutaj się dzieje na boku, mamy logo MX-5, logo Hot Wheels, z tyłu są światła jak i rejestracja, więc to wygląda spoczko, z przodu pop-upy schowane, więc malować ich nie trzeba było, ale za to mamy tutaj jakąś taką pomarańczową obrysóweczkę. Jedyne co jest dziwne to to, że w tym odlewie pod pop-upami nie ma miejsca na normalne lampy, co jest troszeczkę na minus, bo jak ktoś by chciał ręcznie je namalować, no to ciężko będzie wyczuć w którym miejscu to zrobić. No i następnie wlatują aż dwa modele
modele Treasure Hunt. Treasure Hunty oczywiście poznajemy po tym srebrnym logo z płomieniem tutaj na karcie za autkiem. No i jak widać po kartach, ten Treasure Huncik jest starszy, więc od niego zacznijmy. To jest karta jeszcze z 2024 roku. Jest to Hot Wheels Ford Transit Connect. Na boku mamy bardzo fajną grafikę z napisem Flower Delivery, czyli taka poczta kwiatowa, fioletowa szybka. Oprócz tego model cały biały z tyłu, jak i z przodu, nic więcej nie ma. Jeszcze warto zwrócić uwagę tutaj na kółeczka, bo one mają ramiona również w kolorze fioletowym. Sama ta grafika jest bardzo neonowa, obstawiam, że pewnie świeci w świetle UV, ale niestety nie mam jak tego teraz sprawdzić. A drugi Treasure Huncik, on już jest z 2025 roku, ma troszeczkę inną kartę. Widzimy, że pochodzi on z serii Netflix Let's Race, a ten model to Fish and Chip. Jak to jedzenie, w sumie nie wiem czemu się tak nazywa, ale wygląda całkiem ok. Oczywiście Treasure Hunty praktycznie zawsze mają to logo TH gdzieś na aucie. Kiedyś nie miały, ale te nowsze wszystkie raczej już zawsze gdzieś je mają. Na pierwszy rzut oka w ogóle nie mogłem zlokalizować tego loga w tym modelu, ale teraz już je spostrzegłem i zobaczcie, jest ono w środku tego kwiatka tutaj. To jest mega ciekawe, mega fajnie jest ukryte, ale jest logo, jak widzicie. Następne auto to Tesla Model 3. Ona pochodzi z takiej serii, można powiedzieć, że tematycznej, bo wtedy jeszcze po prostu nie było serii tej półpremium, serii, którą obecnie Mattel nazywa Silver Series. Można powiedzieć, że taki mainline trochę na sterydach, mainline po prostu na ładniejszej karcie. No i co do karty, wygląda naprawdę fajnie, ale wydaje mi się, że długiej karty raczej nie będę wieszał na ścianę, więc po prostu już sobie otwórzmy tego Hota i zobaczmy, jak wygląda. I jest to w sumie moja pierwsza Tesla w luzaku. Przeciwnicy elektryków już pewnie tutaj buntują się w komentarzach, piszą, żebym rozwalił tego Hocika, ale raczej sobie go zostawię. Wow, zobaczcie, w ogóle ma prześwitujący, można powiedzieć, że szklany dach, widać wszystkie 4 fotele. Lakier to tutaj mamy taką perłową czerń, nie jest to zwykła czerń, widać tutaj taką fajną perełkę. Z przodu są światła, ale te światła to są... ale światła w sumie nie mają za dużo detali. Oprócz tego logo mamy Tesli oraz rejestrację. Na rejestracji napisany jest Model 3. Czarny lakier zawsze ciężko pokazać na kamerze, ale mam nadzieję, że widzicie ten model w miarę dokładnie. Z tyłu tutaj również mamy światła czerwone i rejestrację. Muszę przyznać, że Tesla całkiem przyjemna. Ogólnie nie jestem fanem elektryków, ale myślę, że jeśli ktoś ma w domu fotowoltaikę i chce sobie jeździć tanio po mieście, to elektryk jak najbardziej w porządku. Oczywiście moje serducho zawsze będzie przy takiej motoryzacji, a nie przy elektrykach. Następny model to Deorka 2 i to akurat jest custom, który dostałem od widza. Jak widzicie, kolor był tutaj zmieniony. Mamy wymalowane trochę detali z przodu, jak i z tyłu, a od góry na deskach mamy napis Łódź, Krajen. No i wielkie dzięki za ten prezencik. Oczywiście Deorka dołącza do kolekcji. Dalej mamy dwa w sumie takie same modele, czyli Custom 77 Dodge Van i można powiedzieć, że to był taki mały chase właśnie z tej serii Pearl and Chrome. No i co tu dużo mówić, jednego takiego busika już mam, więc te dwa po prostu najpewniej pójdą gdzieś dalej na wymianę. Tak jak wspomniałem wcześniej, czasami z widzami po prostu się wymieniam, wiecie, ktoś chce jakiś model, który ja mam, to czasami się po prostu wymienię, więc wezmę nawet coś, czego nie chcę, żeby po prostu komuś było miło, no a ja dalej się wymienię z kimś za te busiki, no bo tak naprawdę trzech nie potrzebuję, jeden mi w zupełności wystarczy, raczej nie będę go otwierał, raczej zostawię go sobie na karcie. No i proszę Państwa, Mad Manga, czyli model, o którym Wam wspominałem, że naprawdę mi się podoba. Jest to taka fura w stylu Bosozoku, czyli japoński tuning. Zobaczcie te wydechy, no wygląda po prostu kosmicznie, ale strasznie mi się podoba ten typ tuningu. W ogóle samo malowanie auta jest bardzo fajne, mamy tutaj fiolecik z zielonym, fajnie to kontrastuje. Oprócz tego ciekawa grafika na boku auta i oczywiście mamy tutaj jakiś napis w języku japońskim, którego niestety nie rozczytam. Jak wiecie, co jest napisane, dajcie znać w komentarzu, z chęcią się dowiem. No i jest to kolejna Mad Manga w mojej kolekcji. Tani mainik, raczej nie jest on dużo wart, kilkanaście złotych, a naprawdę się z niego bardzo cieszę. Jak widzicie, karton z zapakowanymi mainami mamy już pusty, ale oprócz tego jest jeszcze kilka luzaków. Ja je sobie tutaj wyciągnę i już Wam pokazuję. I w sumie wszystkie te luzaczki dostałem od widzów, więc bardzo Wam dziękuję. Pierwszy z nich to McLaren P1 w bardzo fajnym niebieskim malowaniu. Przypuszczam, że pochodzi on z serii Mystery Models, ale tego nie jestem pewien, więc wrzucam Wam screena na ekran. No i muszę przyznać, że P1 naprawdę ładna. Sporo ma tutaj wymalowane. Mamy światła z przodu, logo McLarena, światła z tyłu, fajne malowanie na boku, więc niczego więcej tak naprawdę mu nie trzeba. Kolejna sztuka to Chevy z 57 roku. O tym modelu za dużo nie wiem. Wiem, że raz sprawdzałem Hot Wheels Wiki i jest naprawdę ogrom wersji tego modelu. I co ciekawe, ten model wychodził również w wersji, w której widać było silnik. Następny model, który wleciał, to Super Volt. Historii tego modelu też nie znam, raczej jest to fantasy car. Widać, że zrobiony stricte pod drag race. Z tyłu mamy spadochron do hamowania auta. Z przodu jest jakiś gigantyczny silnik. Nie wiem, co to jest, czy silnik. Wygląda w ogóle mega dziwnie, ale fura wygląda na naprawdę
naprawdę mega szybką. Kolejna sztuka, Supra Mark IV, prezent od widza i jest on tutaj z naklejką, więc ziomuś zrobił sobie promocję. No i również was zapraszam wbijać na TikToka, Riski podłoga HW, wyciągamy Suprę, jest ona pomalowana cała na niebiesko, wymienione są kółka, na modelu mamy wielką wlepę z Monstera, Supra wygląda spoko, dziękuję za prezencik, ja naprawdę się jaram, że tyle osób ma zajawę na Hot Wheelsy i zajawę na customowanie. I ostatni model, w sumie chyba najciekawszy akurat z tych, można powiedzieć, że 5, bo jest to, moi drodzy, Deora 1 i jest to oryginalny Redline. Deorka jest, widać, że w dosyć kiepskim stanie, tak, swoje już przeszła. Tego Spectra Flame'u, no niewiele tutaj zostało, jest ona praktycznie goła. Co do renowacji, raczej nie będę jej odnawiał, raczej zostawię sobie ją w takim stanie, jaki jest. I co ciekawe, jest to w sumie mój pierwszy Redline w kolekcji. W przyszłości oczywiście z chęcią rozbuduję moją kolekcję Hot Wheelsów o Redline'y, ale co do Redline'ów, strasznie ciężko jest kupić jakieś w dobrym stanie, a na eBayu większość zadbanych to tak naprawdę są odrestaurowane modele, a nie takie oryginalne, wiecie, tam z początku lat 70. czy końcówki 60. I co warto wiedzieć? Model Deora 1 jest to model wzorowany na prawdziwym aucie, jest on wzorowany na aucie Dodge Deora, więc Deorka wbrew pozorom nie jest kosmosem. Dopiero model Deora 2, czyli ten, który ja uwielbiam, jest kosmosem. Powstał on jako concept car i dopiero później Mattel, jak już mieli zrobionego Hot Wheelsa, to dopiero wtedy zbudowali prawdziwe auto. No i ciekawostka o Deorze, można powiedzieć, że jest to prawdziwy resorak, bo tak, w tym modelu mamy normalnie działające zawieszenie, kółeczko można sobie wcisnąć, ono się chowa, więc można powiedzieć, że są tutaj po prostu resory. Ogólnie jeszcze jest coś takiego jak Deora 3, ale to jest porażka moim zdaniem, nie? Tragiczny model, mega mi nie siedzi. No ale z mainów to jeszcze nie koniec, bo jak widzicie w tym pudle mam jeszcze dwie naprawdę bardzo fajne sztuki, oczywiście wsadzone w protektor. Pierwsza z nich, jak możecie zauważyć, jest to moja powtóreczka, a jest to Ferrari 360 Modena. No i tak się prezentuje Ferrarka, jest to moje drugie czarne Ferrari 360 Modena. Za tą konkretną sztukę wymieniłem się na targach modeli samochodowych w Łodzi, ale po prostu żal mi było nie wziąć, bo po prostu bardzo lubię ten model. Czarne Ferrari pokazywałem wam w odcinku o Ferrari, więc jeśli chcecie zobaczyć więcej moich Ferrarek, to zapraszam, wpadajcie na tamten odcinek, a my lecimy z drugim mainikiem, który w mojej kolekcji jest totalną nowością. A tą nowością jest Lamborghini Diablo z 98 roku. No model jest naprawdę świetny i akurat za niego wymieniłem się podczas giełdy modeli w Sopocie. Rzućmy sobie na niego okiem z bliska, jak on wygląda. Kolor taki, można powiedzieć, że chyba jest to turkusowy, taki wiecie, zielonkawo-niebieski, wygląda naprawdę dobrze. Lakier to perła, widać tutaj jak nam się pobłyskuje. Na minus to tylne duże kółko, no ale powiedzmy, że w takim retro Hot Wheelsie, z którego i tak raczej customa nie będę robił, to mi to nie przeszkadza. Sam odlew, no też kurczę, no nie jest taki idealny, nie przypomina Diablo 1:1, ale jak na starszego Hot Wheelsa trzeba przyznać, że po prostu ma swój klimat. Oczywiście ja go nie będę otwierał, zostaje on u mnie w kolekcji na karcie. Z tyłu brakuje nam tutaj detali, w ogóle co ciekawe, tylny zderzak zrobiony jest z plastiku, nie z metalu. Tak prezentuje się spód tego modelu, też mamy tutaj trochę detali zaznaczonych. I jeszcze ciekawostką odnośnie niego, nie wiem czy dam radę wam to pokazać, ale w tamtym miejscu lusterko od tego auta po prostu wyciera kartę, zobaczcie. Ten model jest za szeroki jak do tego blistra i z lewej jak i z prawej strony po prostu te lusterka się nie mieszczą, nawet tutaj jak po plastiku dotykam, to czuję to od razu lusterko jak napiera na kartę, no a tam może kiedyś nawet zrobić się dziura w sumie, już widać, że jest całkiem nieźle wytarte. Więc takie Lambo dołącza do kolekcji, ja się za nie wymieniłem i wyceniane to Lambo było na okolice 100 zł. No ale zanim przejdziemy do prezentacji modeli Hot Wheels Premium, modeli ID i RLC, to przydałoby się zakończyć temat mainów. No a żeby to zrobić, to nie pozostaje mi nic innego, jak pokazać wam dwa modele Super Treasure Hunt. No a zaczniemy od tego moim zdaniem minimalnie słabszego, czyli Volvo P1800 Gasser. Ten model pochodzi z zeszłego roku, czyli z roku 2024. Oczywiście STH zawsze najłatwiej poznać po tym złotym logo z płomieniem tutaj na karcie za autem. Oprócz tego lakier Spectra Flame i gumowe kółka Real Riders. Dodatkowo, tak jak wcześniej mówiłem, modele Super Treasure Hunt zawsze na aucie gdzieś mają napisane TH. Wracając do Gassera, kolor jaki tutaj mamy to jest taki niebiesko-błękitny kolor Spectra Flame i on bardzo dobrze nam tutaj pasuje do tego chromowanego silnika. Silnik wygląda naprawdę nieźle, obrazek tutaj z karty jest no mega dobrze odwzorowany.
Oprócz tego na boku auta mamy również trochę tutaj grafik, więc to wygląda fajnie. Tył niestety pusty, ale tutaj tak za dużo nawet nie byłoby czego dać. Model sam w sobie wygląda naprawdę dobrze. Jestem fanem naprawdę tego błękitnego lakieru, aczkolwiek nie do końca siedzą mi te różowe szyby i różowe kółeczka. Ja wiem, że ten kolor błękitny z różowym bardzo dobrze kontrastuje, fajnie to wygląda, ale jakoś jednak nie do końca do mnie przemawia. No i co do tego Gasera, to nie jestem pewien, czy zostanie on w mojej kolekcji. Bardzo możliwe, że wymienię go i kilka innych sztuk za po prostu jakieś inne modele, może wpadnie jakieś Porsche. No i kolejny Super Treasure Hunt, czyli Audi R8 w wersji Spider z 2019 roku, wersja Spider, czyli po prostu ze ściąganym dachem. Model, jak widzicie, bardzo zrobiony clean, praktycznie nic na nim nie ma. To, że mówię, że nic na nim nie ma, to jest oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Po prostu model jest taki, wiecie, czyściutki, elegancki. Z przodu mamy wymalowane światła, jest rejestracja, mamy logo Audi, kółeczka chromowane. No ja mega lubię chromy, więc bardzo dobrze to tutaj wygląda. I przez to, że nie ma nic na boku, mamy światła z tyłu, rejestrację z tyłu i na całym tylnym zderzaku mamy taki wzór pszczeli, tak? Te takie sześciokąty czy coś w tym stylu. Audi często takie coś na kratkach robi, to wygląda fajnie. Podoba mi się to, że mamy tutaj zaznaczony wlew paliwa i oczywiście tutaj z tyłu na klapie, na bagażniku mamy jeszcze logo TH. No i to logo potwierdza nam, że to jest model Super Treasure Hunt. Oprócz tego wiadomo, mamy tutaj logo, które ciężko dostrzec, ale ono tam jest. Model oczywiście ma kółeczka Real Riders, no i bardzo fajny, taki ciemno-niebieski, wręcz granatowy lakier. Bardzo mi się podoba. Audi raczej zostaje w mojej kolekcji, no i wydaje mi się, że będę musiał do niego dobrać Super Treasure Hunta praktycznie w tym samym kolorze, chyba dosłownie w tym samym, czyli Porsche 918, również w wersji Super Treasure Hunt. Więc z tych STH Audi zostaje u mnie w kolekcji, Gaserek pójdzie na wymianę, może uda się coś do niego dołożyć i wymienić się za Porsche 918, kto wie, zobaczymy. Zanim premki, to jeszcze jeden model vintage, mi on się strasznie podoba i naprawdę nie był drogi, bo za taką kozacką gablotkę z Deorą 1 i Deorą 2 w środku przyszło mi zapłacić coś w okolicach $20, czyli naprawdę niedużo jak za taki vintage itemik. W ogarnięciu tego pomógł mi Dawidek, więc wielkie dzięki. Jest to naprawdę świetny dodatek do mojej kolekcji modelu Deora 2. No Deora 1 jest, bo jest, nią się konkretnie jakoś nie jaram. Jak widzicie, w ogóle w transporcie odpadła jej klapa. No i mega się cieszę, że to właśnie Deora 1 przypięta jest tą taką gumką, która jak widać już po prostu z wieku sparciała. A my już nauczeni jednym z poprzednich odcinków wiemy, że po prostu ściąganie tych gumek to jest tragedia. One się wżerają w lakier i później po prostu nie ma tego jak zmyć. Więc fajnie po prostu, że Deora 2, ta piękna niebieska, nie była zabezpieczona w taki sposób. Ona jest tylko i wyłącznie przykręcona, a klapa po prostu tutaj odstaje, bo w środku jest wsadzony taki plastikowy element, który ją trzyma. No i co do tej niebieskiej Deory 2, to jest ona naprawdę świetna, bo jest to inny odlew niż po prostu wszystkie pozostałe. Jak widzicie, w tej otwiera się klapa i wydaje mi się, że to jest jedyna kolorystyka, która kiedykolwiek wyszła właśnie z tego odlewu. Jeszcze jako ciekawostkę powiem właśnie, że te modele pochodzą z 2002 roku. Powstały one, jak widać tutaj, na 35-lecie marki Hot Wheels. Mamy tutaj właśnie logo Highway 35. No a jeśli ktoś nie wie, to właśnie ta sama autostrada była w bajce Acceleracers i pewnie dlatego Hot Wheels zdecydował się na umieszczenie tutaj Deory 2, czyli tak naprawdę moim zdaniem jednego z najlepszych aut z całej serii Acceleracers. No i zobaczcie, na boku jeszcze takie fajne Deory 1 tutaj w Spectra Flame są opakowania, a nigdzie na opakowaniu nie dali Deory 2. Pora na modele z serii Hot Wheels Premium. Pierwsza sztuka to Baja Bouncer. W ogóle jak się z kimś wymieniałem, to nie zauważyłem, że on jest tutaj chyba pęknięty i sklejony. A jak jest pęknięty i sklejony, no to co nam pozostaje? Po prostu sobie go otworzymy, obczaimy jak wygląda i już widzę, że jest tutaj naprawdę sporo detali, kurczę, zobaczcie. Z tyłu mamy dwie oponki, szkoda, że nie Real Riders, to jest zwykły po prostu plastik. Oprócz tego jakaś klatka. W środku auta również jest klatka. Fajne pasy tutaj są na górze. Na boku mamy tutaj jakąś firmę Lucas, tak? Jakieś produkty olejowe. Kółeczka Real Riders, takie duże terenowe. Ciekawe, czy z nich schodzą opony. O, i tak, zobaczcie, z dużych kółek Real Riders również schodzą oponki, już ją wsadzą z powrotem. Tył modelu mamy oczywiście tutaj wymalowane światła, El Clasico, nie ma lusterek ani żadnego snorkela. Z przodu mamy jeszcze trochę wymalowanych świateł, no i oczywiście jak na premkę przystało metalowy spód. No i muszę przyznać, że model prezentuje się całkiem nieźle, niekoniecznie są to moje klimaty, ja raczej wolę jakieś furki stensowe albo klasyczki, ale jakaś taka jedna offroadowa w kolekcji nie zaszkodzi. Kolejny model to Lamborghini Countach
z serii Jay Leno Garage. Naprawdę śliczny czerwony klasyk, no jest to ikona motoryzacji. Zobaczcie, z przodu wymalowane światła, pop-upy schowane. Mamy logo Lamborghini i logo Lamborghini jest naprawdę w dobrym rozmiarze, nie jest za duże, bo tak jak ostatnio wam wrzucałem w Ferrari SF90, które niedługo wyjdzie jako Hot Wheels Mainline, wydaje mi się, że logo jest minimalnie za duże, a tutaj jest naprawdę rozmiarowo trafione bardzo dobrze. Dodatkowo jeszcze z tyłu są zrobione światła, logo Lamborghini i logo Countach. Od spodu również mamy tutaj troszeczkę detali, więc to na pewno na plus. No model bardzo przyjemny, akurat ten zostanie u mnie na karcie. No i kolejna sztuka to Supra 5. generacji, czyli Toyota GR Supra z 2020 roku. Wyciągamy ją z protektorka i tak ona się prezentuje. Jest to seria Slide Street i wydaje mi się, że w tej starszej serii nie było Chase'a, a w nowej serii Slide Street właśnie Chase'em była Toyota GR Corolla. Tą AE86 też posiadam w kolekcji, no i muszę przyznać, że jest naprawdę świetna. Brakuje mi w sumie BRZ-ki i ją na pewno z chęcią sobie dobiorę, jak będzie okazja, ale wróćmy do Supry. Pierwsze co rzuca się w oczy, to moim zdaniem te kółeczka wyglądają na minimalnie przyduże, ale może po prostu się czepiam, nie wiem. Z boku oczywiście mamy malowanie, zobaczcie, na dachu również, na spoilerze również, dużo się tutaj dzieje. Nie ma lusterek, ale w tym modelu ciężko byłoby dać gdziekolwiek lusterka, bo zobaczcie, tutaj nawet nie ma słupka B. Słupkiem B jest tak naprawdę po prostu plastikowa szyba tego modelu. Patrzymy na tył, tutaj również jest wszystko, co musi być. No i z przodu tak samo, niczego nam tutaj nie brakuje i ten model również zostaje u mnie na karcie. I fajnie, że ta Supra ma taką tutaj dodatkową wkładkę plastikową, dzięki czemu w transporcie raczej nie powinna połamać blistra, po prostu wiecie, jak tak będzie latać. Kolejny model to fura z setu Modern Classics i jest to jedyne auto, którego mi brakowało, no bo tak, Mercedesy miałem na sklepie, GTR-y miałem na sklepie, STI-e na sklepie, C-Late na sklepie, ale właśnie nie miałem, kurczę, tych pandemów i go nabyłem po prostu na giełdzie w Sopocie. Zobaczcie, jest to naprawdę świetny model, bardzo mi się podoba, no i był to jedyny, który mi brakowało z tej serii, więc fajnie, że udało się uzupełnić. I w tej sztuce bardzo mi się podobają kółka, jestem naprawdę fanem takich złotych kółek z po prostu błyszczącym rancikiem, a najlepszym przykładem właśnie takiego połączenia kółek jest ten Datsun z serii Elite 64 i zobaczcie, te kółeczka tutaj złote, srebrny rancik i tutaj jeszcze dodatkowo są zrobione negatywy, no i takie połączenie kolorów wygląda naprawdę nieźle. W tym również to jest pandem, zobaczcie, to jest w ogóle praktycznie to samo malowanie, bo i to jest pandem, i to jest pandem, więc klimat jest tutaj zachowany bardzo podobny, fajne to czerwone logo Hot Wheels i białe auto. Jedyny minus, że te kółeczka, po prostu te złote, nie błyszczą się aż tak bardzo, no ale na to można przymknąć oko, też wyglądają fajnie. Z tyłu mamy tutaj, ta świnka to jest chyba logo pandem, co? Tak mi się wydaje, ale oprócz tego mamy światła, spoiler w tym modelu akurat jest metalowy, mamy lusterka, zobaczcie, jest słupek B, a odnośnie tych lusterek to w ogóle w poprzednim modelu mówiłem słupek B, a oczywiście chodziło mi o słupek A, czyli ten tutaj z przodu, no ale wracając, są lusterka, więc fajna jest tu tutaj ta naklejka przeciwsłoneczna, na niej mamy logo Formuły Drift, oprócz tego na masce jest tutaj dużo logotypów, z przodu są wymalowane światła, model naprawdę fajny, no i cieszę się, że udało się go dołożyć do kolekcji, no i zastanawiam się, czy by nie kupić sobie drugiej sztuki i wtedy ta by poszła na luzaczka. Jak mam tylko jedną, to jakoś tak zawsze szkoda mi jest otwierać. Kolejny model, co to może być? Jest to seria Pop Culture, jak widzicie z tyłu tutaj jeszcze się nie skapniecie, co to jest, tutaj ledwo co w sumie widać, ale tak, jest to auto z Gran Turismo i mamy tutaj Nissana GT-ra, jest to generacja R35 i tutaj mamy wersję Nismo GT3. Tego modelu również mam tylko jedną sztukę, za nią się wymieniłem właśnie w Sopocie. Więc fajnie, że udało się dołożyć do kolekcji. Oczywiście mamy tutaj logo PlayStation. Kto nie oglądał filmu właśnie Gran Turismo, bardzo polecam. Fajnie tam jest przedstawiona ta historia tego Gran Turismo Academy, PS Academy. Ona tam jest troszeczkę chyba podkoloryzowana, ale film oglądał się bardzo przyjemnie. Kółeczka mamy z fajnym chromowanym rantem, dobrze to siedzi. Wielkie skrzydło mamy z tyłu, zobaczcie, są światła, logo Nismo. Na boku, tak jak już pokazywałem, bardzo dużo logotypów. No i tutaj mamy lusterko, więc dla fanów lusterek na pewno na plus. I z przodu, co ciekawe, światła są czarne i one są czarne, bo chyba są plastikowe, a nie namalowane. No więc dwa naprawdę kozackie Nissany dołączają do kolekcji i póki co oba zostawię sobie na kartach. Ale dobroci się nie kończą, mamy tutaj kolejny świetny model. Będę wam zawsze w sumie chyba pokazywał od tyłu, żebyście mieli czas zgadnąć, co to może być. No jest to model, na który czaiłem się od dłuższego czasu, udało się za niego wymienić na targach modeli samochodowych w Łodzi. A jest to
Tak jest, Civic EG właśnie w malowaniu Hello Kitty. Pamiętam, jak go szukałem po grupkach, nigdy mi się go nie udało ustrzelić w fajnej cenie, więc w końcu ostatecznie się za niego po prostu wymieniłem. No i tak się prezentuje Civic, zobaczcie, tutaj mamy jakieś napisy po japońsku, tutaj jest Hello Kitty, czarne felgi bardzo dobrze tutaj pasują. Civic oczywiście posiada lusterko, będziemy na to zawsze chyba zwracać uwagę. Spójrzcie na dach, Hello Kitty, z przodu w ogóle tu jest cała gęba tego Hello Kitty, kozacko to wygląda. Mamy światła przód, światła tył. No na minus tutaj jest ta zaczepka przez to, że model jest na jednym nicie, ale lepsza zaczepka niż ten słupek tutaj w połowie auta. Metalowy spód. Jedyne co zauważyłem, to że mój egzemplarz tutaj ma tył trochę brudny. Tak czy siak, model naprawdę świetny i naprawdę się cieszę, że udało dołożyć się go do kolekcji. W następnym modelu sam tył karty już psuje niespodziankę, więc tak, różu nie koniec. Udało się w końcu dorzucić Hondę S2000 w wersji premium. Na S2000 również polowałem od dłuższego czasu, nigdzie nie mogłem złapać w dobrej cenie. Ją się udało teraz zgarnąć na giełdzie w Sopocie. Za model dałem 220 zeta, więc uważam, że całkiem ok. Wiadomo, no nie jest to najtańszy model niestety. Zobaczcie, kółeczka Real Riders. Bardzo fajny wzorek. Z tyłu mamy światła, na boku świetne jest to malowanie, naprawdę. No ikona po prostu szybkich i wściekłych. Z przodu również są światła. Dalej mamy grafikę przez maskę, przez dach, aż po klapę bagażnika. Model naprawdę cudowny. I porównajmy sobie jego odcień do normalnej półpremki. Dobra, odszukałem tą S2000 półpremkę. Ona jest chyba z zeszłego roku albo sprzed 2 lat. Ta seria w ogóle z Szybkich i Wściekłych normalnie była do zgarnięcia w Lidlu. Później jeszcze była seria Women of Fast i tam również była różowa S2000. No i zobaczcie, ta ma równie dużo tutaj grafik na boku. Z tyłu też mamy światła, mamy logo. Z przodu mamy światła, mamy malowanie przez górę. Oczywiście największy minus to plastikowy spód, no i plastikowe kółka. Premka oczywiście ma metalowy i Real Riders. Ale zobaczcie na sam odcień, no to jest przepaść. Ta półpremka jest taka mega wyblakła, zobaczcie, ona jest bardziej taka pudrowo-różowa. No a premeczka jest po prostu bardzo żywa, bardzo żywy jest ten róż. No i jeśli chodzi o kolor, to naprawdę jest przepaść, więc po prostu mega się jaram, że udało się w końcu dołożyć premeczkę do kolekcji. No i ja oczywiście wszystkie swoje droższe premeczki, które zostawiam na kartach, od razu chowam do protektorów. No a jeśli wy szukacie dobrych protektorów na Hot Wheelsy Premium, to serdecznie zapraszam na krajen.pl. No i jak coś, nasze protektory produkowane są w Polsce. Stół powoli zaczyna przypominać ten stół z mema z TVN-u. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? My nawet jeszcze nie skończyliśmy omawiać premek. Został nam tutaj bardzo fajny dwupak, później modele ID, RLC i jeszcze coś na koniec. A mamy tutaj dwie fajne premeczki BMW. Pierwsza to BMW 3.0 CSL Race Car z 1973, a druga BMW 320 Group 5. Pójdźmy najpierw sobie tutaj na BM-eczkę, zobaczcie. I tutaj również mamy te fajne kółeczka, czyli złote ze srebrnym rancikiem. Oczywiście jak na premki przystało, jest tutaj bardzo dużo detali. Z przodu mamy malowanie, grill jest pomalowany. Same modele pomalowane są w ten logotyp M, czyli mamy tutaj właśnie czerwony, niebieski, błękitny i biały. Przez pudło trochę ciężko mi będzie wam je dokładnie pokazać, ale myślę, że plus minus widzicie o co chodzi. Za ten dwupak również się wymieniłem, więc nie jestem w stanie powiedzieć, ile za niego zapłaciłem, bo po prostu poszedł w tradzie. No i druga BM-eczka również wygląda bardzo dobrze. A jeśli chcielibyście zobaczyć, jak otwieram ten dwupak, to chciałem was poinformować, że tak w ogóle to założyłem drugi kanał. Jego nazwa to Krajen 2, oczywiście link zostawię w opisie. Tam wrzucam takie troszeczkę luźniejsze treści. No i na pewno w jednym z przyszłych odcinków otworzymy sobie zarówno ten dwupak BM-ek, jak i dwupak z Subaru BRZ. No i pora otworzyć dwa modele z serii ID. Oba są fabrycznie zapakowane. Zobaczcie, tutaj foliki jeszcze nie są porozcinane z jednej, jak i z drugiej strony. Za oba te modele wymieniłem się właśnie na targach w Łodzi, a pierwszy model to... uwaga, Bugatti Chiron. No i oczywiście modele są w Spectra Flame'ie, więc docelowo jak już kiedyś kupię sobie gablotkę, no to wszystkie takie Spectra Flame'y w luzaku wrzucimy sobie w gablotę. Póki co Bugatti tak sobie możemy tylko podejrzeć, ale oczywiście my je sobie otworzymy i wyjmiemy, żeby zobaczyć po prostu na żywo, jak ten Spectra Flame nam tutaj się będzie błyszczał. I Bugatti sobie wyciągamy. Najpierw rzućmy okiem sobie na przód. Mamy wymalowane światła, logo Bugatti, Niestety tylne większe kółko, to troszeczkę na minus. Kółeczka oczywiście te z serii
ID, one są inne niż w mainach, inne niż w półpremkach. Każdy model ID ma plastikowy spód, no bo tutaj mamy po prostu chip NFC, który można było sobie tam zeskanować go telefonem. Z tyłu mamy to jedno fajne czerwone światło, logo Chirona, wydechy. No i teraz rzućmy okiem na sam lakier. No i taki niebieski. On tutaj jest minimalnie, kurczę, zmatowiony na dachu. Aż tak kozacko się nie błyszczy, no ale jest to Spectra Flame. Dla porównania, tutaj mamy deorkę z jakąś taką spektrą, którą ja sobie próbowałem zrobić. Nie jest ona perfekcyjna, troszeczkę bombli tutaj wyszło. Najważniejsze, o co mi chodziło, to po prostu, żeby uzyskać ten efekt tutaj przejrzystości. I taki połysk mamy u mnie. Kurczę, to Bugatti, jak na Spectra Flame, troszeczkę wydaje mi się, że jest zbyt matowy. Troszeczkę minimalnie zbyt matowy, oczywiście nie będę jakoś mega mocno narzekał. Dajcie znać, co w ogóle myślicie o tym Chironie w komentarzach, jestem ciekaw. Fajnym tutaj jeszcze akcentem mamy oczywiście to takie malowanie tutaj na srebrno tego łuku Chirona, dodaje ono fajnego kontrastu. No samo Bugatti Chiron po prostu jest to kozacki model, więc jak zobaczyłem ID-ka, to stwierdziłem, że muszę go mieć, ale co do lakieru, myślałem, że będzie troszeczkę lepiej, a może minimalnie się zawiodłem. No i sprawdźmy, co tutaj kryje się w drugim opakowaniu, a jest to Porsche 918 Spyder. No i teoretycznie powinien to być ten sam lakier, więc sprawdźmy, jak wygląda on. Pudełeczko musimy sobie rozciąć z jednej, jak i z drugiej strony i dopiero teraz możemy wyjąć sobie prosiaczka. No i prosiaczek oczywiście również w Spectra Flame'ie. Rzućmy okiem na spód i tutaj również nie ma żadnych detali tutaj zawieszenia, ani nic z tych rzeczy. Patrzymy na bok. Fajnie, że kółeczka w tym samym rozmiarze, to od razu mi się podoba. No i tutaj teoretycznie mamy ten sam lakier Spectra Flame i wydaje mi się, że on również jest minimalnie, kurczę, tutaj zbyt matowy. No nie jest to takie śliczne lustro, jak to czasami w STH potrafi być. Jest to jednak bardziej taki mat. W samym prosiaczku, zobaczcie, tutaj z tyłu mamy wydechy, fajnie to jest zaznaczone. Oczywiście wymalowane są światła, mamy logo Hot Wheels, logo Porsche. Sam kokpit cały czarny, ale niczego więcej tutaj tak naprawdę nie oczekiwałem. Z przodu mamy światła, logo Porsche, więc takie dwa modele dołączają do kolekcji. O, z daleka to nawet błyszczy. Z daleka wyglądają ok. Następny model, za który się wymieniłem, jest to Redline, którego nie brałem, jak był na stronie, jakoś tak stwierdziłem po prostu, że go odpuszczę, ale ktoś przyszedł, chciał się wymienić, więc stwierdziłem, że czemu nie? No i tym sposobem w moje ręce dołączył Mustang Boss 302 z 1970 roku, lakier, no to jest pewnie taki żółty Spectra Flame, on wręcz wygląda jak złoty chrom, z przodu mamy logo Mustanga, wygląda trochę dziwnie, takie jest mocno zlane, widziałem sporo krytyki na temat tego logo właśnie w necie, przez maskę mamy pasy, no i akurat mój egzemplarz, wcześniej tego nie zauważyłem, ale na dachu ma takie, zobaczcie, takie ma krechy dziwne. No jest to jakaś taka tutaj, można powiedzieć, że wada fabryczna. Niestety wcześniej tego nie spostrzegłem. Dziwnie jeszcze wygląda to ogromne logo Forda z tyłu. Więc co do tego Mustanga, nie jestem pewien, czy zostanie on u mnie w kolekcji. Jest szansa, że wymienię go po prostu za inną sztukę. Ale z drugiej strony, tutaj mam coś, co na 100% zostaje w mojej kolekcji. Jest to sztuka, na którą również się już jakiś czas czaiłem, ale po prostu cenowo była za droga, a w końcu udało znaleźć się luzaczka w odpowiednich pieniądzach. No i cenę mogę trochę przestrzelić, bo jednak całkiem często kupuję po prostu Hot Wheelsy i nie każdą cenę pamiętam, ale było to okolice coś może 250 zł, 300, 200, coś pomiędzy 200 a 300. A jest to, moi drodzy, BMW E30 i jest to starsze wydanie, niebieskie. Udało się złapać luzaczka. No na minus na pewno jest to, że te modele wychodziły w gablotce i ta gablotka była numerowana. One były limitowane jeszcze tam, nie pamiętam do ilu, do 20 albo do 30 tysięcy sztuk. BMeczka niestety ma tutaj jakieś mikroryski na lakierze, ale te lakiery z RLC, te lakiery Spectra Flame, one naprawdę rysują się wręcz od patrzenia. Mega łatwo jest je porysować. W BMC otwierają się drzwi. Ja osobiście posiadam w kolekcji czerwoną BMW, ją mam w gablotce, ale taka niebieska w luzaku jak najbardziej się przyda, no bo moim takim celem po prostu zbieractwa jest to, żeby postawić sobie fajną gabloteczkę z różnymi autkami w Spectra Flame. Po prostu chciałbym, żeby cała gablota naprawdę nieźle się błyszczała i takie BMW będzie tam świetnie pasować. Spójrzmy sobie na detale z tyłu, mamy wymalowane światła, jest rejestracja, w ogóle tutaj jest takie fajne malutkie logo M3, oprócz tego znaczek BMW, minimalnie tutaj obśrupany jest wydech, ale i tak lepiej wyglądałby jako srebrny, jak ja to zawsze mówię. Kółeczka siedzą całkiem ok, aczkolwiek bardziej podobają mi się kółka z czerwonej, tam są takie a la mesh, takie BBS-ki prawie że. No i co ciekawe, BMK mimo tego, że jest w Spectra Flame, to posiada lusterka, więc to na pewno jest na plus i można powiedzieć, że jest to rzadkość w serii RLC. No i jeszcze udało mi się otworzyć drzwi, zobaczcie, jest to normalnie ruchomy element metalowy, można zajrzeć sobie do środka, oczywiście na kamerze pewnie nie za dużo będzie widać, ale te kokpity
Drifty w serii RLC są o wiele lepiej zrobione niż po prostu w zwykłych mainach, no i wyglądają o wiele lepiej. Więc póki co drzwi sobie zamykamy i taka śliczna E30 dołącza do mojej kolekcji. W boksie został ostatni model, jest to model, na który również polowałem od dłuższego czasu i tutaj wchodzi mały plot twist. Model ten pokażę wam dopiero w odcinku za tydzień, ale kto pierwszy zgadnie w komentarzu pod tym filmikiem, jaki dokładnie jest to model i z którego roku pochodzi, otrzyma ode mnie matę we wzorze miasto z mojego sklepu internetowego krajen.pl. Na zwycięski komentarz oczywiście odpiszę i najpewniej jeszcze przypnę go na samą górę komentarzy. I jeszcze ważna rzecz, każda osoba może napisać tylko jeden komentarz, w którym zgaduje jeden model. Więc jeśli ktoś będzie pisał w jednym komentarzu kilka modeli, albo zostawi kilka komentarzy, w których zgaduje, co to może być, no to te komentarze po prostu nie będą brane pod uwagę. Więc jeśli chcesz zgarnąć matę, to pamiętaj, zostawiasz jeden komentarz, w którym typujesz jeden model. Konkretny model, czyli nazwa i rok. No i w ten sposób chcę wam się trochę odwdzięczyć, że oglądacie cały ten mój content. Jest mi mega miło, że jest po prostu was tak dużo. Hot Wheelsowa armia w Polsce jest naprawdę ogromna. Więc jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Widzimy się za tydzień. Cześć!